Witajcie. Właśnie przed chwilą skończyłem budować ściany szalunkowe pod ściankę monolityczną, żelbetową, która będzie wylewana za 2 dni. Zdecydowałem, że chcę zrobić to z drewna samemu, zamiast wypożyczać gotowe zestawy. Chciałem po prostu spróbować. Wygląda to w ten sposób. Użyliśmy do tego desek 22 mm, kantówki 45 na 95 mm, całość spięta, skręcona śrubami ciesielskimi na Torxie, bardzo fajna sprawa. No i oczywiście szpilkami 12, jak widać nakrętka podkładki. Ściana będzie miała grubość 20 cm, wysokość 1,31 m. Zostały zainstalowane już także listwy fazujące, po których będzie można przejechać kielnią, uzyskując ładny końcowy efekt. Zainstalowane, jak widzicie, też szpilki do montażu deski podwalinowej i szkieletu. Można to też oczywiście zaraz po wylaniu wsadzić beton, natomiast stwierdziłem, że to jest prostsze rozwiązanie. Czy się sprawdzi, zobaczymy. Amerykanie tak robią i żyją. Budują tych budów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co tu jest i co tu będzie? Znajdujemy się teraz w crawl space, czyli pustka podpodłogowa, która będzie mechanicznie wentylowana, będzie miała zadaną odpowiednią wilgotność powietrza. Nie ma tutaj żadnego wypustu, także żadne zwierzątko, robaczki nie dostaną się do środka. Te dwie ławy, które tu widzicie na środku, to są ławy pod ścianki Ponywall. Na tych ściankach będzie podwieszona podłoga z desek, z belek dwuteowych I-beams 30 cm na 7 cm. Całość na dole będzie miała około 1,60 m. Oczywiście dla niektórych crawl space, pustka podpodłogowa, może być nieznanym terminem. To jest tak, że budując to pod linią przemarzania gruntu, w zimie mamy minimum 4 stopnie od dołu, a w lecie mamy naturalną klimatyzację. Nie mylić tego oczywiście z piwnicą, chociaż zaczątki takie mogą być. Został na całości wylany chudziak 10 cm zbrojony, pod nim folia najgrubsza z możliwych, przeciwwilgociowa, na chudziaku ławy naokoło. Też to zrobiłem sam, z małą pomocą. Pomógł mi w tym oprócz YouTube'a przyjaciel. Miałem też pracownika na kilka dni. Natomiast to jest coś, czym chcę się zająć zawodowo, czyli budowanie domów szkieletowych, drewnianych. Także to jest nasze takie laboratorium, na którym po prostu się uczymy wszystkiego od podstaw, a myślę, że to jest najlepsza nauka właśnie na własnej inwestycji. Na podłodze będzie postawiony dom szkieletowy, szkielet ciężki, belki 45 na 145 mm, rozstaw co, czekajcie, chyba 39 cm, całość obita płytą SB, no to płyta PIR, od środka wełna skalna, ale to myślę, że w następnych filmach. Tak to teraz wygląda. Tak jak mówiłem, w większości zrobiłem to sam. Wykonanie tych ścian szalunkowych zajęło mi znoszeniem, bo to jest jakby najcięższa sprawa, niecałe 2 tygodnie. No, gdyby pogoda była lepsza, można by było to zrobić krócej, ale też stwierdziłem, że nie będę się spinał na wariata, żeby to robić po nocach, tylko robiłem to po prostu na spokojnie, dokładnie. Jest zrobione według centymetra, praktycznie do zera, z moimi błędami. A że robię to pierwszy raz, pewnie coś wyjdzie, ale zobaczymy. Projekt naszego domu zakłada, że będzie energooszczędny, natomiast chcemy go tak wykonać w specyfice dokładnego montażu, że po zakończeniu inwestycji będziemy chcieli zrobić test Blower Door i uzyskać certyfikat domu pasywnego z Darmstadt. Czy to się uda?
wyjdzie w czasie. Jak ściągniemy ścianki szalunkowe, na zewnątrz oczywiście pomalujemy dysperbitem, ocieplimy XPS-em, na to folia kubełkowa, drenaż naokoło, zasypka. Tu jest kawałek ziemi, na której będzie zaraz później budowany fundament na płycie pod garaż z pracownią. Tam również będzie to technologia szkieletowa. Tam będziemy robić timelapsy, może nawet więcej jeszcze jakichś objaśnień. Zobaczymy. Chcielibyśmy, żeby właśnie w naszych filmach było jak najwięcej technologii bez zbędnego gadania. No, jak widzicie, podpory są zrobione z kantówek 45×95, które po prostu później, oczywiście te dłuższe elementy, wykorzystamy do budowy ścian działowych, czy to w domu, czy w pracowni. A tu są schody, które sam zrobiłem. Schody budowlane, zajęło mi to jakieś 1,5 godziny. Można to bardzo łatwo samemu zrobić. Naprawdę wszystko jest w internecie. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No, trzymajcie kciuki za 2 dni. Beton. Dobrego dnia.